Po naszej pierwszej śnieżnej przygodzie w Kirgistanie ruszyliśmy dalej w kierunku jeziora Songkul. Pogoda się znacznie poprawiła. Śnieg zaczynał topnieć, a my mogliśmy się cieszyć niesamowitymi widokami po drodze oraz ciepłem słoneczka, które ogrzewało nasze zmarznięte ciała. Dojechaliśmy do jeziora Songkul. Tutaj drugie największe jezioro w Kirgistanie. Jesteśmy bardzo głodni. Pani mówi, ja tylko mam nudle. A my tacy, jest! Mamy makaron! Nie ma tutaj w ogóle sygnału, także od wczoraj nie mamy w ogóle kontaktu ze światem. Nie wiemy jeszcze, co będziemy robić dzisiaj. Jak jedziemy na motocyklu, to jest bardzo zimno w ręce. Tutaj wszystko spoko, ale ręce są najgorsze, nie? W ręce mi jest mega zimno. Kurczę, szczerze myślałam, że to będzie o wiele bardziej turystyczne. No. Nie wiem, pada śnieg, tu nic nie mamy, jesteśmy sami. Nagle się wyłaniają nasi znajomi Hiszpanii samochodem i znaleźliśmy jurtę, w której możemy coś zjeść. Wojna kończyłaś. Co? Wojna. Wojna? Rosja, Ukraina. Dalej jest. Migrantów jest, tak? Dużo, mnogo migrantów w Polsce. Jezioro Songkul to wysokogórskie jezioro w Kirgistanie, położone na wysokości 3016 metrów nad poziomem morza w paśmie Tien Shan. Charakteryzuje się surowym klimatem, a zimą zamarza na kilka miesięcy. Latem jest miejscem wypasu dla kirgiskich pasterzy, którzy rozbijają tam swoje jurty. Jego malownicze krajobrazy, dziewicza natura i błękitne wody przyciągają turystów szukających spokoju i kontaktu z przyrodą. Odwiedziliśmy Songkul w drugiej połowie września, gdy nomadzi i właściciele turystycznych jurt kończyli sezon i przenosili się w cieplejsze rejony na zimę. Był to wyjątkowy moment. Jezioro stopniowo pustoszało, a wokół panowała cisza. Niemal nostalgiczna atmosfera kończącego się lata i bliskiej zimy. Powiem wam, że niesamowity jest ten Kirgistan. Po prostu ja jestem w szoku. Jest tutaj tak pięknie, tak mało turystycznie. Po prostu cały czas mamy krajobrazy dla siebie. Cały czas się zatrzymujemy, co chwila. Także ja nie wiem w ogóle, jak my dzisiejszą drogę pokonamy. Po prostu co kilometr praktycznie się zatrzymujemy. Zastanawialiśmy się, czy zostać nad tym jeziorem, tylko problem jest, że jest nam bardzo zimno, naprawdę. Kurczę, mamy rękawiczki takie chude, a powinniśmy mieć, nie wiedzieliśmy, że będzie aż tak zimno, mogliśmy mieć rękawiczki takie zimowe, narciarskie. Ale krajobrazy są niesamowite, jestem pod ogromnym wrażeniem Kirgistanu. What the fuck? Dojechaliśmy na przełęcz z drugiej strony. Słuchajcie, popatrzcie na te widoki tutaj, to jest niesamowite. To jest po prostu sztos. Nie, Niko? Ja nie wierzę, co tam jest, no to jest... A te jurty to mi przypominają domy Smurfów. No! Była taka kraina, nic tu nie ma, a nagle masz taką jurtę jak taki... Dla mnie to wygląda jak mały raj, no bo Tak. konie To jest wszędzie... naprawdę, nie mają tutaj żadnych, nie wiem, jest tak puro, tak, jest tak bardzo surowo, tak, No. tak czysto, tak bez żadnych, nie wiem, udogodzeń, nie? No, nie tak jak w Chinach, wiesz? Nie, tak, jest całkowicie inaczej niż w Chinach. Zaraz po przekroczeniu przełęczy ruszyliśmy w kierunku wsi Jani Tarap, gdzie planowaliśmy spędzić noc. Widoki ze szczytu były absolutnie spektakularne, wynagradzając każdy trud podróży. W miarę zbliżania się do celu, surowe górskie pustkowia stopniowo ustępowały miejsca łagodniejszym krajobrazom, zielonym dolinom, rozproszonym osadom i pastwiskom, które wprowadzały zupełnie inną, spokojniejszą atmosferę.
Francuz, Polsza. A, Francja, Polsza? Da? A nie. Kochani, zjechaliśmy z Przełęczy, jesteśmy już w ciepełku. Czuć, że jest ciepło, jest dużo much. Ale i co, przepiękne. Słuchajcie, jakbyśmy zmienili kraj, nie? Niego? No. Od Przełęczy. Z tamtej strony była kraina śniegu, skąd wyjechaliśmy, a tutaj nagle bardziej alpejsko. Nagle drzewa, roślinność, No. zielono, skały, nie? No. Całkowicie inny krajobraz. No. Prawie jesteśmy. Jeszcze mamy do pierwszej wsi 20 km jakoś. To zobaczyć, czy mamy tutaj internet. Dobra. Dojechaliśmy do wsi. Nie wiem jak się nazywa. Szukamy czegoś do jedzenia, restauracji, ale nie ma tutaj. Changi Talap. Co tam Gitalab? No. A, okej. Zobaczymy, czy jest tu jakiś... Widzimy, że na Google Maps, że są jakieś guest house'y i ktoś tam coś jadł, więc idziemy szukać teraz czegoś do spania i do jedzenia. Spać możemy w namiocie, ale kurczę, no ja bym chciała coś zjeść, bo jestem mega głodna. No, jak żona jest głodna, I jak żona jest głodna, to co, Nikuś? nie wiem. Dojechaliśmy, słuchajcie, jeden guest house, cozy guest house. Jesteśmy. Popatrzcie, jak się całkowicie znowu zmienił krajobraz, ale się cieszymy, bo mają jedzenie. I tutaj trzeba negocjować w tym Kirgistanie, powiem wam. Myśmy tak myśleli, z tego co czytaliśmy, to ale czytaliśmy sprzed wielu lat chyba te blogi, sprzed COVID-a, nie? Albo podczas COVID-a i te ceny były tam o wiele niższe. A tutaj nam za hostel, to znaczy ten guest house, płacimy około 33 euro, ale mamy kolację, śniadanie, za dwóch płacimy tyle. I jeszcze pokój, no to znaczy nie wiem, czy tam jak wygląda ten pokój, ale jest ciepła woda, więc to jest ważne. Ale wcześniej nam powiedział, że chciał 42 i myśmy zaczęliśmy negocjować. Dobra, jeszcze chciałam się z wami dzisiaj pożegnać. My już jesteśmy po pysznym jedzonku. Kurczę, naprawdę jedno z najlepszych jedzeń tutaj, jakie jedliśmy, nie? W Kirgistanie. Jesteśmy tutaj w ogóle, to jest homestay. Więc tutaj mamy pokój dla siebie, śpimy na ziemi, na takich dywanach. I tutaj chazjajka, czyli pani domu, zrobiła nam tak pyszne jedzenie, że jestem po prostu full. I jutro rano 7:30 śniadanko, a teraz się z wami żegnamy. Dobranoc. Dzisiaj naszym celem było legendarne Taj Rabat, starożytny karawanseraj, ukryty w górach Tien Shan. Droga z Jani Talab do Taj Rabat prowadziła przez malownicze doliny i surowe górskie tereny, stopniowo wznosząc się na wyższe wysokości. Dobra wiadomość. Dostaliśmy dzisiaj informację, że nasza paczka z ubraniami na motocykl dojechała do Biszkeku. Także troszeczkę późno, ale mamy ją otrzymać jutro w mieście Naryn. Także jutro mamy spać w Naryn. No i co, cieszymy się, że będziemy mieli ubrania na moto, że będziemy wyglądali jak prawdziwi motocykliści. A teraz jedziemy na dwie przełęcze. W stronę gdzie, Niko? Też rabat. Taj Rabat. Znowu Niko planuje, także ja w sumie tylko za nim jadę i oglądam sobie pejzaże. Pierwsza przełęcz jest na 3200, a druga chyba na 3400, jeśli się nie mylę, i mamy spać na tej drugiej przełęczy. Myślę, że dzisiaj możemy sobie się przespać w namiocie, bo wczoraj mieliśmy prysznic, więc dzisiaj go nie potrzebujemy.
Pierwsza przełęcz, 3200, dojechaliśmy. Droga tutaj, te serpentyny, no powiem wam, że będę się cały czas się chyba powtarzam, bo te widoki są niesamowite, ale Kirgistan ląduje jako jeden z najpiękniejszych krajów, jakie odwiedziliśmy. Jest to po prostu kraj, który jest praktycznie w ogóle nieskazany przez działalność człowieka, naprawdę. To jest niesamowite, jakie tutaj są pustki, jak nie ma na przykład żadnych słupów elektrycznych, nie ma żadnego słupu wysokiego napięcia na przykład. Jest tylko po prostu droga szutrowa, offroadowa i krajobrazy i tyle. I to jest niesamowite w tym. Ogólnie, kochani, na tej przełęczy, jakby was jakaś zła pogoda spotkała, to tutaj macie taki piękny shelter, takie schronisko zrobione z tutaj sowieckiego samochodu. Nie wiem, jak to się, te samochody się nazywają, wy na pewno wiecie, ale jakąś nazwę na pewno mają. A tutaj mamy naszego przyjaciela kirgiskiego, który mówi do nas po kirgisku, a my ani słowa nie rozumieją. Ale jest fajny. Super miły, no. Jedziemy dalej, co? Dalej. Mamy drugi przełęcz za 30 km. To easy. Powiem wam, że teraz jak podróżujemy, to naprawdę, że tak powiem, czy jakby to powiedzieć, we take our time. Po prostu mamy czas. Robimy sobie codziennie nie więcej niż 150 km. Wiadomo, są dni, kiedy robiliśmy tam 200, ale to jeszcze nie jest dużo. Jak wy jesteście takimi, ja znam zaprawionych motocyklistów, którzy chcą jak najwięcej kilometrów przyjechać na ich wyprawach, ale my sobie powolutku rozkoszujemy się tą jazdą i mamy przede wszystkim czas po prostu. W miejscu, gdzie chcemy zostać na noc, zostajemy i nic nas nie obchodzi. Kochani, co za dzień. Słuchajcie, nie filmowaliśmy tego, ale przed chwilą Niko był w rzece po prostu. Szukaliśmy miejsca na spot kempingowy, żeby namiot rozłożyć i były dwie rzeki do przejechania. Niko nie zobaczył, że ona jest tak głęboka i ma całe buty mokre. Tylko buty, więc... Tylko buty, okej. Ale jesteśmy na 3000, jest tak zimno. Więc zjeżdżaliśmy tutaj, bo jesteśmy obok takiego tutaj najbardziej sławnego monumentu, że tak powiem, kompleksu archeologicznego w Kirgistanie, Tashrabat. No. I tu jest dużo jurt turystycznych tam na samym górze, ale jedziemy tutaj na dół i patrzymy, że kurczę, w tym miejscu z tymi pięknymi formacjami skalnymi są takie jurty, więc jedziemy, nikogo tu nie ma, zobaczymy. I okazało się, że państwo tutaj są Rosjanie z Kazania. Powiedzieli, że są Tatarami, ale z Kazania. My z Nikolasem byliśmy w Kazaniu w ogóle kopę lat temu, przepiękne miasto. Mają tu jeszcze banie. W środku te jurty są po prostu niesamowite. Pierwszy nam powiedzieli 25 euro do sobie, a zeszli do 20. Także super. Mamy i śniadanie, i kolację, chociaż ja nie jestem aż tak głodna. I to jest luksus, no? To jest luksus. Pokażę wam, no. No, super. Pokażemy wam. A ty jesteś słodka. Powiem wam,
że tu jest taki luksus. Ja jestem w szoku. Słuchajcie, w tej jurcie nie dość, że są normalne łóżka, zawsze spaliśmy praktycznie na podłodze, no ma takim bardzo cienkim jakimś na dywanach, to mamy tutaj piec. Mamy piec w naszej jurcie. I dekoracja całej jurty, no przepięknie jest. Kapcie, dywany, śpiwory. No Zaraz będzie światło pewnie. Ja jestem pod wrażeniem i dzisiejszy dzień nam się tak udał. Super piękne. No, tak. Super piękne. Żałowaliśmy trochę, bo ta pierwsza przełęcz była po prostu przepiękna, naprawdę przepiękna pierwsza przełęcz i było za wcześnie, żeby tam zostać na kemping. Najchętniej to tam byśmy zostali na dziki kemping, ale co dopiero była 13 czy 14. A ta druga przełęcz też była fajna, ale już nie było aż tak pięknie jak wcześniej, więc kontynuowaliśmy naszą drogę tutaj do Taj Rabat i voilà, tak miało być. Znaleźliśmy przepiękne jurty w super niskiej cenie. Kochani, to jest absolutna polecajka dla Was. Te jurty nazywają się Aksai Travel. To jest na pewno, myślę, ten Aksai Travel to jest biuro podróży, pewnie z Biszkeku, bo ja już widziałam ich jurty, też się reklamowali tam w Songkul. W Songkul Lake, nie? Nad jeziorem Songkul. Wiecie, zawsze jest lepiej spać, jak jest jedna jurta, jesteście bardziej u lokalsów, jakiejś rodzinki, która ma jurty, która ma baraniec, tak jak my to mieliśmy w poprzednim vlogu. No, ale czasami tak jak dzisiaj, no w sumie nie było żadnej innej opcji. Mogliśmy spać w namiocie albo tutaj. I tu za 40 euro po prostu naprawdę mamy, że tak powiem, luksusy. I do tego dzisiaj na obiad mamy, no nie uwierzycie, ale mamy barszcz. Mamy barszcz. Ja jestem, jeszcze raz to powiem, pod wrażeniem. Także jeśli jesteście tu w okolicach Taj Rabat i chcecie zażyć trochę luksusu, nawet mają tutaj banie, to przyjedźcie tutaj. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj pozdrawiamy Was z Narynia. Popatrzcie na nas. Patrzcie, gdzie masz kurtkę? Nic nie mam. Jakby jest za ciepło na razie. Jest za ciepło, tak, jesteśmy na 2000 metrów nad poziomem morza. Wyjeżdżamy dzisiaj w stronę przełęczy, która się nazywa 33 papugi, więc będą tam jakieś 33 mocne zakręty, tak? I voilà, jesteśmy jak pro motocykliści, wyglądamy teraz. Ja na razie nie, ale... Niko ma tutaj swoje. Patrzcie, jakie buty, pierwszy raz mamy buty motocyklowe. Motocykle gotowe, także w drogę. Do przełęczy mieliśmy mniej więcej 100 km z miasteczka Naryn. Bardzo szybko droga asfaltowa zamieniła się w szutr. To był również mój pierwszy dzień na motocyklach, gdzie byliśmy ubrani tak jak należy, czyli w motocyklowe ubrania. Ja czułam się w nich bezpiecznie, ponieważ praktycznie wszędzie mają one ochraniacze, a na dodatek pierwszy raz było mi tak przyjemnie ciepło na takiej wysokości. Po paru godzinach dotarliśmy do stóp przełęczy 33 papug i rozpoczęliśmy przejazd po tej dość wąskiej i bardzo krętej drodze. Wyjechaliśmy na przełęcz. Za nami, tutaj widzicie, 33 wiraże, tak Niko? Wiraże. No, takie technicznie nie było to super łatwe. Trzeba było się troszeczkę postarać. Widoki przepiękne, jest południe, pierwsza godzina, także jedziemy szukać jurty, bo chcemy tutaj nad jeziorem zostać 2 dni. Mamy czas, wolno sobie podróżujemy, a bardzo, bardzo nam się to miejsce podoba tutaj, gdzie jest nasz dzisiejszy cel. Także co? Jedziemy szukać czegoś do spania, nie? I potem na zachód słońca gdzie pojedziemy. Wróciliśmy nad jezioro Songkul, ponieważ za pierwszym razem zachwyciło nas swoją surową, dziką atmosferą. A nie mieliśmy wtedy okazji spędzić nocy tuż nad jego brzegiem. Mogliśmy wybrać bardziej znane Isyk-Kul, ale zależało nam na miejscach mniej turystycznych, a Songkul idealnie wpisywało się w ten klimat. W powietrzu czuć było, że to ostatnie dni nomadów w tym regionie. Jurty powoli znikały, a życie wokół jeziora zamierało. Spaliśmy w jednej z ostatnich dostępnych jurt, które już następnego dnia były rozbierane. Niesamowite było doświadczyć jeziora Songkul w jego niemal opustoszałej jesiennej odsłonie.
Wyjeżdżamy tutaj z jeziora Sąkul. Powiem Wam, że ja niestety dzisiaj mam problem zdrowotny. Wczoraj mieliśmy offroad, no zwykły offroad, ale też jak wczoraj Nikola z dronem mnie filmował, to tutaj jeździłam nad jeziorem i wpadłam do takiej dużej dziury. Nie przewróciłam się, ale poczułam, wiecie, taki mocny krach. No i dzisiaj rano się obudziłam i mnie plecy trochę bolały, bo rozciągałam się. A tutaj pani w tej jurcie cały czas trzeba się schylać, żeby wejść do tej jurty. Jak mnie coś, nie wiem, coś szczeliło w plecach, to po prostu nie dawałam rady się ruszać praktycznie, także Niko mi zrobił masaż, Voltaren. Nie chcę tutaj zostawać, bo Niko mówi, że przecież możemy zostać tutaj na noc, jeszcze jedną noc i nic nie robić, ale nie chcę. Nie chcę tracić całego dnia, spróbujemy jechać. Zobaczymy, bo dzisiaj mamy 80-90 km offroadu, więc zobaczę, jak się będę czuła na tym offroadzie, ale czuję, że Voltaren pomógł trochę teraz. Także voilà, starość czy te dziury, nie wiem naprawdę, nie no. Na pewno te 2 dziury wczoraj na tym dronie. Kochanie, co się stało? No tak jak zawsze, no nie odpali się. Nikolasowi zatrzymał się motocykl. I dziwne, bo jest motocykl gorący i na nowo nie chcą mu się odpalić, więc codziennie jest tak, że po prostu wiecie. Dobrze, że mamy akumulatorek od gościa, od którego wypożyczaliśmy, bo inaczej to by się w ogóle nie dało inaczej zrobić. Voilà, Nikolasowi ta tutaj plastikowa, że tak powiem, obudowa. To ma na taki paseczek, bo... To nie trzyma to. Nie trzyma. Dobra. Lekki wkurwik Nika. Voilà, bateryjka. Idzie w ruch. No, w ciągu dnia się zatrzymał sam. I nie da się. Słuchajcie, niestety okazuje się, że mamy większy problem. Motocykl Nikolasa nie chce odpalić nawet na bateryjkę. Także nie wiem, co zrobimy. Inny motor, bic szybki. Muszę trzymać gaz, żeby nie zgasł! Udało się! Udało się naprawić motocykl Nikolasa. Muszę przyznać, że podczas tej wyprawy byłam naprawdę zaskoczona, jak dobrze mój mąż radzi sobie z naprawami naszych maszyn. Choć teoretycznie nie ma doświadczenia w mechanice, za każdym razem, gdy motocykle odmawiały posłuszeństwa, zazwyczaj w najmniej sprzyjających momentach, po serii prób i różnych manewrów Nikolasowi udawało się je uruchomić. Nie zmienia to jednak faktu, że codziennie traciliśmy co najmniej godzinę na odpalenie jego motocykla. Był to już 5. tydzień naszej podróży po Azji i powoli zaczynaliśmy odczuwać zmęczenie, zarówno przez zimno, jak i stan naszych maszyn, które z każdym dniem wymagały coraz więcej uwagi. Kochani, przeżyłam offroad. Ile to było? 80 km? 90. Znaczy moje plecy przeżyły. Jak widzieliście, czy widzicie teraz na GoPro, kurczę, tam była kopalnia węgla i były same ciężarówki, czasami nic nie było widać, bo zero asfaltu, więc cały pył. Ale przeżyliśmy 14:30, jesteśmy na miejscu, jesteśmy w restauracji, znaleźliśmy restaurację. I proszę bardzo, zobaczcie co jemy. Pierwszy raz jemy shawarmy. Jakaś kasza, Niko ma langman, czyli ich takie spaghetti. I jak zwykle świeża sałatka. I chyba jedziemy dalej na kemping. Ja myślałam, że będę musiała się położyć do guest house'u z moimi plecami, ale chyba dam radę jeszcze trochę offroadu zrobić i biwakować.
Pani, teraz czujemy się jak w Argentynie, bo popatrzcie, za mną macie kolorowe góry, normalnie identyczne jak w północnej Argentynie w rejonie Jujuy. I co? Zrobiło się gorąco, jak widzicie, po prostu z zimnego jeziora Songul, gdzie po prostu wiało i były naprawdę bardzo niskie temperatury. Teraz jest gorąco i mamy ochotę całkowicie po prostu ściągnąć te ubrania motocyklowe, ale jeszcze mamy 22 km do celu. Słuchajcie, robimy tutaj zdjęcia przy tych kolorowych górach. Filmujemy. I nagle co się okazuje, mój motocykl, którym ja cały czas tutaj jeżdżę, żeby Niko robił zdjęcia i filmował, nagle to samo się dzieje, co z motocyklem Nikolasa. Nie mogę zapalić. I baterii już nie ma, akumulatora nie ma. Na szczęście jesteśmy obok tutaj domu i pan z niego wyszedł i on powiedział, że ma akumulator. Ale naprawdę, kurczę, żeby te dwa motocykle nie działały dobrze, no Niko ma z tym duży problem. To jest naprawdę taki pain in the ass. Naprawdę. Po prostu problem, który nam zabiera codziennie z, nie wiem, z godziny albo 2 godziny czasu. Niko idzie z akumulatorem z auta od tutaj pana. Co? Tutaj nam pomagają panowie, ale problem z tym akumulatorem, że nie mamy 2 plusów i 2 minusów. Mamy tylko 1 plus i 1 minus. Dobra, ja się na tym nie znam, a tak mi mówił Niko. Zdох ta akumulator. Słuchajcie, zatrzymała się dziewczyna z Rosji, tutaj jechała BMW swoim i ona ma też akumulatory, także chyba się uda. Where are you from? France and Poland. Oh, good. I'm Russia. Yeah, I saw the plate. But you came with the bike from Yes. Russia? From Russia, from home. Which, where is your home? Kazakhstan, Kyrgyzstan, And which city in Russia? Yekaterinburg. Ah, we know this city. Really nice. We were there together. Okay, let's try this. Tutaj dziewczyna ma BMW chyba, nie? It's BMW? A, GS, okej. A, okej, taki sam jak Niko ma. Boże, ale szczęście, że ona tu jechała. Zobaczymy, czy się uda. Do you know what it's for? Because I just saw that now. Is this because of this? It's Chicos, update. Czemu? This time there is no... Zaczęło się tylko od bólu pleców dzisiaj. W ogóle jesteśmy bardzo pozytywnymi osobami. Takie rzeczy się nam często nie zdarzają. No. Ale nasz update nie dało się... Co? No nie da się, że tak powiem, odpalić mojego motocykla. Za dużo słońca. No, Nie da wiem, się. wiszą nam 4 kable, próbowaliśmy jeszcze z Olgą, która nam pomagała. No. Nie wiem, nie działają w ogóle. Super miła. No jest problem z... może... Zadzwoniliśmy do Kirilla, czyli tego, który nam wypożyczał te motocykle, także no zostawimy tutaj motocykle. My mamy, że tak powiem, w cenie pomoc techniczną, więc to nie jest nasza wina, że motocykl nie chce odpalić, więc nie wiem. Jutro muszę przyjechać i zobaczyć, co się dzieje. No. A my wracamy do miejsca, gdzie jedliśmy lunch, bo tam był guest house i to jest tylko 20 km stąd i jest tam 4G, a tam, gdzie chcieliśmy jechać do wioski dzisiaj 20 km stąd, tam nie ma 4G, więc nie możemy tam dzisiaj spać. Niko mi mówi konkluzja i zrób konkluzję, robię. Znaleźliśmy guest house, płacimy 22 euro za śniadaniem. Co, no mamy 2 łóżka, toalety raczej jest tutaj nieposprzątane. Ale najważniejsze, że mamy gdzieś spać, że nie musimy namiotu rozbijać i idziemy się czegoś napić, bo cały dzień nic nie piliśmy praktycznie, tylko czaje. Także... A co z motocyklem? Nie wiem, jutro nam podobno mam dostać zastępczy motocykl. Ale my jesteśmy tak zmęczeni, że zastanawiam się, zostały nam 3 dni, czy po prostu nie powiedzieć mu, że koniec, że nie chcemy już motocykli, bo mamy same problemy z nimi. Czy nie, że same problemy, no bo ty w sumie odpalasz, tylko masz problem, że musisz go odpalać codziennie. Codziennie i 2 razy dziennie. No 2 razy dziennie, no okej, ale innego problemu nie masz. Eso pasa. Eso pasa. Dobra. Amigos, dobranoc. Ej, ja mam mustigisi. Widzimy się jutro.
Dobra, przyjechaliśmy na miejsce, gdzie zostawiliśmy moto. Zobaczymy, czy moto stoi, bo jest po prostu tylko pod dachem. I Kirył mi powiedział, że mam zostawić kluczyki w stacyjce. Jest! Czekaj. Klucze są. Jest moto i klucze też są. Powiedz, że Kirill Nie, bo tak, ja w ogóle miałam, co ty zwariowałeś, żebym kluczyki zostawiła w stacyjce. No tutaj tak zostawiają. Voilà, nikt nie wziął. Kochani, awansowałam. Jest upgrade. Uwaga, mam BMW 650. Teraz to będzie klasa jeździć. Jest cięższy, o wiele cięższy, także ciężko mi jest go tak samemu podnieść, jak jest tak bardzo, jak jest tak pochylony. Pierwszy raz w sumie na takim ciężkim motocyklu dla mnie. No ale co? Jest moto, to najważniejsze. Możemy kontynuować naszą podróż. Gorąco, ale jedziemy do Suzimir. Suzamir. Do doliny do Suzamir mamy 60 km offroadu. Jest już druga po południu, więc mamy 4 godzinki. Wiadomo, że to szybciej zrobimy, ale jeszcze będzie czas na foto, na dron. Tak to wygląda u nas. Przepraszam bardzo, ale ja chcę powiedzieć, że kurwa macie pierdyle, ja mam dość. Popatrzcie. Nigdy w życiu mieliśmy tyle problemów. Ale jeszcze raz mamy szczęście, bo dojechaliśmy do jakiejś wieś. 22 km i co? I co się dzieje? Jak to powiedzieć po polsku? Jak to się nazywa? I Niko złapał gumy, Złapał gumę, voilà. Ale mamy szczęście, bo bo jesteśmy we wsi i złapał gumę, to znaczy zauważyliśmy tą gumę zaraz obok mechanika. A on umie to zrobić? ale mam nadzieję, ale jest cywilizacja i... A już nie mogę. Ale piękna wieś, jak ona się nazywa? Kizyl, oj. Piękna, tu już jesień dotarła. Piękne widoki, naprawdę. No. No i na szczęście znaleźliśmy bardzo szybko wulkanizację tutaj. Ojej, to jest niemożliwe. Ale mamy szczęście. Это снимем, да? Снимем. Nie? Tutaj możecie spać w guesthouse'ie u pani Damiry, tak się nazywa, na Google Maps możecie znaleźć. A nam teraz jesteśmy tak głodni, bo tylko śniadanie było, także chlebek, a pani Damira nam jeszcze dała herbatkę. Dotarliśmy, znaleźliśmy hotel, to znaczy homestay. Zaraz wam pokażę, jakie tutaj są piękne widoki. Jesteśmy w Suzimir. Suzamir, okej. Tutaj w homestay śpimy. Najlepsze jest to, że tutaj jest bania, także dzisiaj będziemy korzystali z bani. A tutaj jeszcze zobaczcie, jakie mamy widoki. Pięknie. Tak wygląda kirgiska sauna, bania. Jak tam woda, Niko? Zimna? It's so good, zimna, no? Powiem wam, że idealnie w sumie na bus powinno być. Ile płacimy? 30 euro, no? W cenie jest... Śniadanie, kolacja, spania, tak. sauna. Wow, idealnie. Pokażę wam, co tutaj jemy. Ten hotel znalazłam, nie jest on na Maps.me, na Google Maps. To jest homestay, właśnie nazywa Altaj. I na iOverlanderze. I teraz mamy przepyszną kolację. I tutaj mamy taką zupkę. Pokażę wam jaka. Voilà. Tak to wygląda. I za chwilę oczywiście będzie czaj
Zmęczony, kochanie? Zmęczony. Dzień dobry, kochani. Właśnie się obudziliśmy i jesteśmy na śniadanku. Zimno, no. Jesteśmy na 2000 metrów nad poziomem morza tutaj i pokażę wam, co w takich guesthouse'ach dają na śniadanie. Powiem wam, że my ani razu tutaj w Kirgistanie nie spaliśmy w namiocie. Cały czas tutaj u ludzi w homestayach tak zwanych, czyli po prostu śpimy w ich domach. I ja uważam, że to jest bardzo fajne. I zawsze u nich jemy kolację i śniadanie. Takie śniadanko, czaj, jajeczko, zawsze jakieś warzywka, drzemik. No i tyle. Ostatnia w sumie noc w takim guesthouse'ie. Tak, Dzisiaj była. Teraz wracamy do Biszkeku. mam nadzieję. Że nic nie stanie z motocyklami po drodze. Ale już nie mamy żadnego offroadu. Jest tylko asfalt, nie? Ale wiesz. Nie wiem. Mieliśmy tyle problemów, że. No, Co wszystko będzie dobrze, co kochanie. będzie dzisiaj? Powiedz mi. Jak ciebie zawód? Mira. Mira. A, Mira. Czaj, pani Спасибо. daje. A, świetnie. To jest pani masło, ona wszystko robi. To już koniec naszej kirgiskiej serii. Mamy nadzieję, że podróżowaliście razem z nami i choć trochę poczuliście magię tego niezwykłego kraju. My zakochaliśmy się w Kirgistanie i jesteśmy pewni, że jeszcze tu wrócimy. Dziękujemy, że byliście z nami. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania, zostawiania łapek w górę i komentowania naszych vlogów. Wasze wsparcie motywuje nas do kolejnych przygód. Do zobaczenia za tydzień. Dojechaliśmy. Najgorsze 40 km to oczywiście jest do Biszkeku. A nie filmowałem w ogóle. Nie filmował nikogo w ogóle, tak, to jest po prostu dwie linie, 60, ruch uliczny bardzo duży. W Kirgistanie, tutaj w stolicy, bo ogólnie nie w innych regionach, ale w stolicy jeżdżą naprawdę beznadziejnie. Cały czas piskają na ciebie z prawej, z lewej, cię wyprzedzają. Trzeba bardzo, bardzo uważać. A najważniejsze, że jesteśmy cali, zdrowi. Także tyle, kochani, tyle z Kirgistanu. Wycieczka nasza się kończy. Co będzie, kochanie? Co będzie? Jakieś wineczko. Wineczko. Bye!